歌声才是最开怀。 Dzień dobry, znajdujemy się w prowincji Gangsu. Ja nazywam się Patryk, a to jest mój dziennik podróży. Jest dopiero 10 rano, a ruch jak na Marszałkowskiej, jak to mówią. W porównaniu do wczorajszego wieczoru jest to i tak nieporównywalne. W ogóle wieczorem miasto nabiera takich bardzo kolorowych rumieńców. O, ja... Po prostu. Ja się trochę zastanawiam, czy ma sens dalsze autostopowanie po Chinach, czy jest to proces, w którym ja chcę brać udział, bo nie jest to na tyle doświadczenie takie bogate, socjologiczne, jak do tej pory miało to miejsce w Tadżykistanie, Kirgistanie. Te dwa kraje po prostu wymiatają stopa i uważam, że tam niestopowanie to jest po prostu jakby tracenie tej całej przygody, poznawania ludzi i tego wszystkiego mi tutaj chyba trochę brakuje, że te przygody są bardzo płytkie, są bardzo spłaszczone i w ogóle po prostu miasto żyje, cały czas żyje. Tu nie ma czegoś takiego, że ono się zatrzymuje, ono żyje, ono po prostu kończy się dzień, zaczyna się kolejny, jest niedziela, a normalnie wychodzicie sobie, sklepy są pootwierane, knajpy są pootwierane, wszystko się dzieje cały czas. Nie dawać tyle hajsu, bo to jednak sporo hajsu kosztuje to przemieszczanie się w sposobie pociągowym. Zaczynają się ceny biletów, to jest około 200 zł, nawet powyżej 400 juanów to jest około 200 coś, 230, 250 zł za bilet, no ale to jest bilet taki 1000 parę kilometrów, więc to jest dość sporo. No i nic, zobaczymy jak oni tu reagują, w jaki sposób mówią. Na pewno duża różnica już jest taka w porównaniu do prowincji Xinjiang, że policji nie ma na każdym kroku i to jest dobre. To jest naprawdę dobre, czuję się tu tak samo bezpiecznie jak w innych prowincjach, a jednak jest to lepsze. Ogólnie lecimy z tematem. Przejdźmy się prowincją po mieście Jiu. W sumie nie wiem, od czego to Jiu mogło pochodzić. Właśnie w tych prowincjach xinjiangowych ten cały ruch policyjny, wiecie, ta inwigilacja, to wszystko tu się chyba kończy i zaczyna się po prostu troszkę normalniejsze życie. Tak jak powiedział gościu ze stopa, że tak naprawdę my tam, to nie jest miejsce do życia, Xinjiang. On powiedział, że to jest dopiero prowincja, w której da się żyć. Od 7 do 20:20. Ciekawe. Pani mi się tu wkradła. Ja bym chciał tu pooglądać autobusy. Się tak zastanawiam. Ulicami miast tak naprawdę. Będziemy sobie później mogli porównać różnice między tymi miastami, między Xinjiangowym, jakieś Gangsu. Chciałbym z każdej prowincji mieć jeden taki filmik, gdzie właśnie przemieszczamy się przez miasto. Też różnice między dniem a nocą w sumie fajnie byłoby zarejestrować. No, ostatnio mało nagrywaliśmy. Byłem tak nie do życia. Po prostu na granicy i też wciąganie kamery, kiedy się stopuje przy takich samochodach, gdzie są ludzie. Normalnie to są, wiecie, nudne rzeczy. Dość bardzo nudne. No, u mnie długość włosów jeszcze robi robotę, bo nie dość, że jestem biały, to jeszcze z długimi włosami. To ludzie na to trochę zwracają uwagę. Ale powiem tak, że człowiek w tym tłumie to po prostu ginie. Ale sposób, w jaki byłem traktowany, tu dopiero pierwsza osoba, jakaś jednostka policyjna.
kupowanie w aptece rzeczy nie należy do najprostszych, bo to są słownictwa już takie dość wyrafinowane. Nawet proste, wiecie, kupienie prostego plasterka kończy się jakąś taką rozmówką. Pomogła mi dobrać co trzeba. Widzę, że tu są wyznaczone strefy na te... Hala targowa. Przekręcę się przez to miasto, zobaczycie. Ogólnie przeraża mnie ta ilość jakby koncentracji, bo miasto samo w sobie nie jest duże, ale jest jakby takie upakowane. Głównymi ulicami na razie pochodzimy. Kwestii takich, że Chińczycy właśnie podczas festiwalów ofiarują sobie czerwone koperty, w środku wkładają pieniążki. Widzicie, dopiero co wyszedłem, zapłaciłem tak 10 kiwanów za plasterki i 20. W ogóle jak śmiesznie, że w tej prowincji ji mówić z gościuwa, nie? Bo tam też ciekawie było właśnie jak kupowałem. Gościuwa mówi ashi z, a ja nie ma takiego czegoś, nie? No i w Putonghua mówi się i, tylko co prowincja to jest oczywiście zmiana pewnych kwestii wymowy i te właśnie kwestie wymowy powodują brak zrozumienia. Ciekawe, jako ciekawostka. Dobra, na tym skrzyżowaniu co będzie w lewo. Wczoraj jeszcze mieliśmy kłótnię oczywiście w hostelu. Się okazało, że hostel był tylko dla studentów. Jak zwykle po prostu, bo tam się w aplikacji chyba pomyliłem, kliknąłem. Już i tak się nauczyłem jak rezerwować dla obcokrajowców te rzeczy. Gościu mi nawet pomógł. Będę musiał ucinki robić, bo te przebitki potem mogą mi uciec w trakcie. Trochę się obawiam tego. Ale ogólnie kamera na wyjebane, nie? I jedziemy przez miasto. Trochę nagrania właśnie takiego spacerowania jest według mnie, może być dla was ciekawe, możecie popatrzeć, jak się ludzie reagują. Dziućuen obok Dziaćłana czy jakieś innego. Autobusy. Jeśli chodzi o autobusy, się wsiada, płaci w ogóle ten system ich płatności Alipay, który u nas się nazywa jako Alipay. U nich nikt tego nie zrozumie. Jak przyjdziecie i powiecie Alipay, czy jest u pani Alipay, czy na przykład Nio Alipay, czyli czy ty masz Alipaya, to ona ci odpowie no nie bardzo. A jeśli ktoś wam powie na przykład Jifubao, Nio Jifubao, no to już rozumiem, bo Jifubao to jest ich odpowiednik nazewnictwa. Tak samo Weixin, nie WeChat. W końcu moją brykę też będzie. W ogóle to mnie rozbraja, czyli te futrzane. Wygląda jakby komuś zimno było. W ogóle Chiny jako kraj jest bardzo ciekawe. Zupełnie różny od nas. Zupełnie. O tym wszystkim. Rozpiska autobusowa to jest też w ogóle dla mnie zagadka, bo jak się w tym odnaleźć, jak się w tym połapać, to ja nie wiem. Te skuterki potrafią tak zostawiać trochę randomowo. A to tu se zostawiam, a to tam. Że też kasków nie mają tutaj, tam. Za brak kasku gonili w Xinjiangu, a tutaj widzę, że spoko. W ogóle naprawdę mniejsza ilość policji. Tam policja jeździła na sygnale po mieście, normalnie patrole mieli. Jedzie w nocy, czy coś się dzieje, tylko w ciągu dnia. Chciałbym złapać kogoś na przystanku i się spytać o to, w jaki sposób się tymi autobusami można sprawdzić, gdzie autobus jedzie. Wycieczka po parku, moi drodzy, jeszcze nam zostaje tutaj do zrobienia. Tak się sobie zastanawiam. Takie parki mają to do siebie, że one są dość ładnie skonstruowane, chociażby to zobaczyć. Przecież to jest jakbyśmy byli w jakimś tam filmie. Patrzmy na to, jak to pięknie wygląda wszystko. Te latarnie ich. Welcome in the Park of China. Pamiętam jak w Xinjiangu zrobili mi burdę o nagrywanie w parku. Czy jakiś gość się nie zgodził i biegał za mną, że on się nie zgadza. Później przybiegła policja. A tą historię już powinniście znać, bo to wiecie. To jest historia już znana i lubiana. No i spokojnie, się przejdziemy.
chillujemy, zaraz znajdziemy jakiś spot na chill. Mam nadzieję, że nie będę przez przypadek i nie nagram policjantów. O, tu sobie przejdziemy. Najgorsze jest, że tu jest bardzo dużo historii, bardzo dużo kulturowych rzeczy. Zhongguo Renmin 1940, 1962. Próbuję to rozczytać. Shibing to ogólnie coś z żołnierzem. Bing. John Bing. Problematyczne i chyba nie będziemy tego robić, ale widzę, że tu są jakieś takie tabliczki upamiętniające pewne osoby, które musiały się odznaczyć. Konfucjusz to chyba tak wygląda trochę w tym kierunku. Można to lubić lub nie. Powiem tak, szczerze, dla mnie te spacery są odróżniającym tą całą wycieczkę od takiego stopowania dzikiego, poruszania się po tych zadupiach. I tak się zastanawiam, czy całość tego wszystkiego nie przyćminam. No to miejsce na pewno na mapie się odznacza jakoś. Słyszałem, że jest naprawdę bogate kulturowo, więc jest... I najlepsze mi się podoba, jak za mną obcokrajowiec. Dzieci coś tam ktoś mówi, a ja mówię tak, Wangguren. A mnie to zawsze tak rozbawia. Jest taka wysublimowany styl ubioru, styl parku. To jest takie kulturowe piękno, które mnie osobiście urzeka. No i co? Decyzja myślę, że jest już wybrana i że trzeba będzie się przemieścić powolutku w kierunku Pekinu. Mamy 7 dni, więc 7 dni 2000 km jest do zrobienia. Słońce wali strasznie. Jak się zastanawiam nad tymi płytami. Widzicie? To jest jakiś taki prosty park. Ojej, pogniewamy się. Tak, wielkie plony i zbieractwo. Jedziemy, poglądamy troszkę
tą alejkę. Godzina 22, przypominam. Ale poziom murzyna w mieście, rasizm kontrolowany, nie? Dzień dobry, 4 września, to ja, Chiny 2023, witam Państwa serdecznie, audycja na żywo, dziennik podróży, właśnie idziemy na wylot. Słuchajcie moi mili, to jest mój przyjaciel skuter i to właśnie na tym skuterze dotarłem z miasta tutaj w niecałe 20 minut. No bo jest piękne po prostu, kurczę, bierzemy skuterek, wyjeżdżamy sobie na wylotóweczkę, płacimy 2 zł, czyli tak jak bilet autobusowy. Nic strasznego, jesteśmy na wylocie, mamy fajną przygodę, trochę rozruch, albo w zasadzie brak rozruchu. Plan na dzisiaj jest prosty, przemieszczamy się w kierunku Beijing, czasu zostało niewiele, dokładnie 11 dni. 15 możliwości jest od groma, mógłbym na przykład jechać na kolejkę, mógłbym przemieszczać się naprawdę w dowolne sposoby, ale wybrałem właśnie ten, autostopem Chiny 2023. Na 1 bilion Chińczyków trafi się ten 1 milion, który będzie pomocny. I ja na tych Chińczyków liczę i im z całego serca tutaj dziękuję i kłaniam się bardzo mocno. Zostawię sobie taki luz podróżniczy, zostawię sobie taką przygodę, że może gdzieś coś się przydarzy. Po 2 dniach trochę otrząsłem się, tak wyluzowałem się, zauważyłem, że mogę pokonywać duże odcinki znowu, chill, grill, malina, a teraz ja, Patryk, ruszam. Jest godzina 8:30. Znajduję się na wylocie Jiuquan. Pozdrawiam. Lanzhou jest poza zasięgiem. Tam nie chcemy jechać. Jedziemy nie do końca w Lanzhou, a potem odbijamy, nie? Zastanawiam się, jak zrobić te odbitki, żeby to było dobrze, że trochę mam jakby obawy w poruszaniu się na autostradach, bo z tym nie miałem do tej pory styczności, więc dla mnie to będzie zupełnie coś nowego. Wolałbym zjechać z tych utartych szlaków gdzieś na peryferia. Słuchajcie, bida z nędzą, nic się nie zatrzymuje. Nic, dosłownie zero. 2 samochody na 30 minut. Poziom gościnności w Chinach oceniam na miękko, słaby. Cywilizacja pokazuje, że im więcej pieniędzy człowiek ma, tym mniej staje się pomocny, szczery i otwarty. I niestety to są dowody, które zostały ujawnione podczas mojej podróży. Jeżeli masz hajs, stajesz się chamem i prostakiem w pewnym sensie. Nie pomagasz ludziom, zapominasz o tym, co jest najistotniejsze w życiu, co jest taką, wiecie, kwintesencją tego wszystkiego. No i w podróży, jeśli mam być szczery, to właśnie na tych biedniejszych można zawsze liczyć, a na tych bogatych prawie nigdy. Życie toczy się dalej, nie wolno się poddawać, mówią. Ale jestem bliski poddaniu się, bo szczerze, jak tu łapać stopa, kiedy to wszystko się pierdzieli, kiedy to wszystko w ogóle nie ma sensu, nie? Chyba będę musiał uznać zwycięstwo tego kraju nad autostopem. Im więcej kasy jest, im bardziej społeczeństwo staje się wygodne,
mówię, zapominamy o takich podstawowych rzeczach, że autostopowanie kiedyś to była normalna forma transportu, pomocy sobie nawzajem, przewożenia osób. Po prostu jedę w tym kierunku, biorę kogoś, bo on też chce tam dojechać. Czemu nie? Pomagamy sobie, jesteśmy ludźmi. A mało tego, jeżeli ten ktoś kiedyś będzie mógł się odwdzięczyć, pewnie mi się odwdzięczy. Jeżeli nie od razu pieniędzmi, to może potem po prostu gdzieś przypadkiem tak zwane dobro wraca. I kiedyś byłem w Pamirze i mówiłem, że oj tam, Patryk, nic nie jest niemożliwe, myślisz, że coś jest niemożliwe, ale to jest możliwe. To tobie się wydaje, że to wszystko, że nie może się wydarzyć. Musimy być pełnej wiary. No ja jeszcze sobie godzinę postoję, jeżeli się nic nie zmieni, no to spieprzam stąd tak naprawdę i że życie jest za krótkie. Policjanci do mnie przyszli i powiedzieli, że nie mogę tu stać, że znaczy, że nie wolno tu łapać stopa, że to jest autostrada. Ja mówię, nie, że autostrada jest dalej. I że wiem, że na autostradzie nie wolno, a że tutaj to chyba mogę, nie? Że co, że tu nie mogę, to pójdę dalej, że mogę? I spytałem się, gdzie mogę łapać. Oni, że nigdzie. Nie wolno, idź na pociąg. Standardowo, nie? Po prostu wyjebać turystę w rejon, który wiecie, niebezpieczny. Jeśli nic nie stanie, to se stoję, no łapię. No cóż, nikt się nie zatrzymuje, to jest inna sprawa. Ostatnia taka myśl autostopowania, jakby to porównać do Kazachstanu, to okazuje się, że w Kazachstanie to łapanie stopa to jest jakaś bajka, czy w Tadżykistanie, czy w Kirgistanie. Naprawdę, to jest bajka w porównaniu z tym, co się tutaj dzieje. Ja nie pamiętam sobie, żebym ja czekał godzinę, ja nie pamiętam, żebym 15 minut czekał właśnie w tych krajach wspomnianych, bo chyba, że jest bardzo mały ruch i bardzo ciężko coś złapać, ale tutaj to jest po prostu jakaś porażka, nie? Stoi człowiek godzinę, samochodów pełno, ludzi naprawdę mało, którzy się zatrzymują, 3 samochody chyba mi się zatrzymały do tej pory, co jest jakimś wynikiem takim potrzebuję jakichś samochodów, które się zatrzymają. Jeden gość do Xinjianga jechał, więc mógłbym się zabrać, jakbym był takim freestylerem, gdziekolwiek pojadę. To nie jest jednorazowe w tych Chinach, że tyle będę czekał, to jest raczej standard, czyli to może być problemem, że właśnie nie będę w stanie się tu poruszyć. No co, chyba pociąg. Tyle, cześć. 秋天黄昏与你徜徉在金色麦田，冬天雪花飞舞有你更加温暖。你是我的小呀小苹果，让我用心把你留下来。悠悠地唱着最炫的民族风，点亮我生命的火。留下来，你是我心中最美的云彩，怎么美就让你留下来。春天又来到了，花儿开满山坡，种下希